Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Xperii X8. Ściągamy tę łapkę. I teraz zabieramy się tutaj do dotyku naszych śrubeczek. W tym przypadku jest to 5 śrubeczek. Tu jest jedna, tu jest akurat w tym przypadku krzyżakowa. Odkręcamy i tutaj oczywiście kładziemy gęsiego. Tutaj, żeby nam nie pogubiły się te śrubeczki. I teraz jeszcze mamy 4 śrubeczki. Tutaj będę używał Torxstar T4. I odkręcamy je. Tutaj wszystkie są jednakowego rozmiaru, więc sobie na pewno nie pomylicie. Tylko ta właśnie jedna, tamta, która jest krzyżakowa, tutaj to jest znacznie mniejsza. No i krzyżak właśnie. Tu są gwiazdki, a tam był krzyżak. I teraz sobie podwadzamy tą obudowę, tutaj nasz tylny korpusik. To nie mamy nic nadzwyczajnego w tym tylnym korpusiku, tylko główny głośnik w tym modelu i nic więcej tutaj ciekawego w tej obudowie, nie wiem powiedzieć. Nasza tutaj płyta główna, niestety wszystko jest tutaj spojone na niej. Slot karty SIM, slot karty pamięci, nasz aparacik, tutaj złącze baterii, gniazda różnego typu. Wszystko jest tutaj spojone wraz z płytą główną, więc sobie tak szybko, prosto tego nie wymienimy bez odpowiednich przyrządów. Teraz sobie spróbujemy tutaj podwadzić naszą płytę główną. Tu jest blokada główna i tutaj. Tutaj między tymi blokadami. Tak jest. Wypinamy tą płytę, ale delikatnie, dlatego że pod nią są dwie taśmy. No i widzimy te taśmy. Tu jest taśma pierwsza, wyświetlacz i druga panel dotykowy. Tutaj podwadzamy, wyciągamy. Tutaj jest druga jeszcze na taśmie dwustronnej. Tak jest. I tak wygląda nasza płyta tutaj w tej Xperii X8. Tutaj wibracja jest spojona wraz z płytą. Mikrofonik też jest połączony. I wszystkie tutaj ważne elementy też są połączone z płytą. Ale tutaj widzę głośniczek od rozmów jest jakoś zasunięty. Tutaj dobrze jest zasunięty, widzę. Odporny na kurz. Tutaj spróbuję sobie go wyjąć. Tutaj być może on jest wymienny. O, jest wymienny. Tak tutaj wygląda głośniczek od rozmów w tej Xperii. Tutaj łączy się z tymi tutaj stykami. Włożymy sobie go z powrotem na swoje miejsce. No tutaj to tak mniej więcej założymy. Odkładamy sobie na bok tą płytę główną, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zakolejam wszystko w kolejności i teraz sobie tutaj podwadzimy jeszcze nasz dotyk i wyświetlacz. Żeby to zrobić, tutaj widzicie na boku mamy takie otwory. Tutaj widzę, że ktoś kilka razy ten model pewnie otwierał już. Tutaj wszystko jest raczej uszkodzone. Tutaj wypychamy sobie. Widzicie? I takim domowym sposobem kartą jakąś plastiku wkładamy tutaj delikatnie. Przejeżdżamy do końca, wybijamy wszystkie nasze blokady. I tak wygląda nasz tutaj cały panel dotykowy połączony wraz z tą przednią obudową tej Xperii. Ja tutaj radziłbym Wam, jeśli byście w ogóle chcieli taki dotyk wymienić, to razem połączone jest z tą właśnie obudową. Tutaj nie bawcie się w wymontowanie tego dotyku, odklejanie, bo narobicie na pewno więcej szkody jak pożytku i to Wam się za bardzo nie będzie opłacało. No chyba, że naprawdę lubicie to robić i się zaawansowanymi tutaj serwisantami, no to sobie poradzicie w miarę, ale to się w ogóle nie opłaca tak naprawdę. Lepiej kupić całą tutaj obudowę wraz z dotykiem. I tu jeszcze nasz wyświetlacz, którego tutaj możemy podwadzić. Widzicie, gdziekolwiek tak naprawdę.
I też stosuję taką właśnie metodę tutaj prostą naszej karty. Nasz tutaj też jest, widzicie, uszkodzony tutaj w wielu miejscach. No ten telefon tak naprawdę jest przeznaczony u mnie na dawcę części, więc tutaj nie gra mi to roli, bo i tak tutaj robię taki demontaż przeważnie na takich telefonach uszkodzonych. Tutaj mocuję z powrotem na swoje miejsce. I teraz sobie pojedziemy z powrotem tutaj w odwrotnej kolejności, wszystko założymy. Tutaj sobie przycieram z powrotem nasz wyświetlacz. I wy też to zróbcie tutaj ściereczką z mikrofibry czyściutką, bądź czystym powietrzem, tutaj sprężonym powietrzem, jeśli wcześniej oczywiście używaliście rękawiczek. Tu nam coś widzę wyleciało. Ojej, właśnie. Tutaj taka nakładka, ona była gdzieś, widzę, w tym miejscu. Chyba tak. Tutaj. Tak jest. Zakładamy z powrotem na swoje miejsce. To było tutaj. Mocujemy na wszystkich naszych zaczaskach. Już jest. To teraz zakładamy naszą płytę główną. Tutaj, żeby ją założyć, nasze tutaj złącza, to ja to robię w taki sposób, że kładę na bok i jest mi bardzo tutaj wygodnie. To najlepiej pincetą, jakąkolwiek, tylko żeby chwyciła nam dobrze. Nawet tą, co używają tutaj kobiety. Pincetą też będzie dobra. Tu jest raz. I tutaj drugi. Tutaj nie zobaczycie za bardzo, bo jest ciemno, ale tak to mniej więcej wygląda. Jest. Tasiemki tutaj, aha, tu jeszcze możemy ją przymocować troszkę bardziej, mocniej, bo tutaj jest tasiemka na kleju. Delikatnie wyginamy i mocujemy tutaj nasze porty na swoim miejscu. Tutaj mocujemy nasze zaczaskach, tutaj, tych głównych. Wszystko już jest, więc teraz zakładamy z powrotem nasz korpusik na swoje miejsce. I przykręcamy tutaj wcześniej odkręcone śrubki. Tu były akurat 4. Jedno jest. Tu sobie coś nie mogłem trafić z drugą. Trzecia i czwarta. I ostatnia. Tak jest. Ale jeszcze została nam jedna śrubeczka. Tutaj, jak wiecie, ta mini rozmiarów. Tutaj sobie ją wkręcamy w to miejsce. Zakładamy naszą tutaj tylną klapkę. No i to wszystko tutaj, jeśli chodzi o poprawny demontaż i montaż tej Xperia X8. Tu dość popularny telefonik swego czasu, dość lubiany model telefoniku, jest to na Ericssona. Myślę, że nawet po dziś dzień telefonik dość tutaj cenionym telefonikiem tej właśnie marki. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał i moje filmy. Cześć.